Witam we vlogu numer 9. Zadanie numer 1, które dzisiaj będę chciał ogarnąć, prawdopodobnie na tym się zakończy. Jest pewne osiedle, był tam kiedyś pospawany stary operator. Teraz modelizujemy do standardów nowego operatora, chociaż ciężko powiedzieć, czy to można nazwać modernizacją, bo idziemy po starych światłowodach. W tych skrzynkach są tak naprawdę jakieś stare boksy, lepsze lub gorsze. Tego dzisiaj nie modelizuję, to zostaje stare. Po prostu montujemy lepsze urządzenia końcowe typu splitter w panelu, czyli to, co już widzieliście u mnie nieraz. Ogólnie mam osiedle całkiem dobrze już ogarnięte. Dzisiaj wejdę w takie miejsce, gdzie będzie bardzo nieciekawe skrzyżowanie, jeśli chodzi o te światłowody, ponieważ miałem przygotowany wcześniej schemat optyczny, ale ten schemat optyczny nie zawierał odcinka kabla, który jest kablem 24-włóknowym w jednej tubie i ma tak popierdzielone te włókna, że niesamowicie. Ja już kiedyś spotkałem coś podobnego, a powiem Wam tak, na przykład ten kabel ma jedno włókno czerwone, jedno zielone, jedno niebieskie, a potem 3 białe, 3 fioletowe, 3 pomarańczowe, 3 różowe, potem znowu jakiś jeden kolor brązowy i tak dalej. Tak są rozróżniane te 3 kolory jednego włókna, że tak są rozróżniane 3 włókna jednego koloru, że na przykład kolor żółty jest czysty, potem kolor żółty ma pasek co 3,5 cm i potem trzecie żółte to jest pasek czarny na włóknie co 7 cm. I ja będąc na jednym końcu, potem będąc na 2 skrzynki dalej, ale nie będąc w środku, zrobiłem sobie takie założenie, co do czego pospawałem, sobie to napisałem. Po 2 stronach teraz spotkam się w środku właśnie, bo to przechodziło przez 3 skrzynki. Byłem kiedyś w trzecim punkcie, potem poszedłem do pierwszego i teraz robię środkowy. No i tam będzie takie skrzyżowanie, zamiast proste to będzie popieprzone. Bo może bym mógł to lepiej jakoś przemyśleć, ale nie starałem się jakoś na tym zastanawiać, zmużdżać, tylko w miarę zrobię jakieś tam rozdanie. Tak naprawdę liczy się to, co zrobię i to, co potem narysujemy, niż te proste kreski, ale zobaczymy. No. Telefon dzwoni. Straciłem wątek przez telefon, ale wspominałem, że tam będzie takie dosyć mocne skrzyżowanie włókien, bo to zostało zaplanowane. To czerwony do czerwonego, kolor do koloru było fajnie, a teraz to powstanie miszmasz konkretny. Dodatkowo problemem może być to, że nie wiem, jaka tam jest skrzynka, a ja prawdopodobnie będę musiał się przenieść z tej tacki do nowej tacki, no chyba że będę miał miejsce, ale do tej pory to ja przekraczałem 12 spawów i musiałem z jednej tacki robić tubę transportową do drugiej tacki, żeby móc sobie pospawać, żeby mieć miejsce. Jak będzie tutaj, zobaczy. Za 45 minut będzie pani, która przekaże mi klucz, pożyczy i będę mógł sobie wejść do tych pomieszczeń, ponieważ są zamknięte. Klienci nie mają klucza i dostęp jest utrudniony. Przez chwilę robiło się niebezpiecznie, bo nawet zaczął padać deszcz. Co prawda pracuję dzisiaj tylko w budynku, ale kawałek mam do przejścia. Niestety jest osiedle zamknięte, szlabany, więc nie tak łatwo będzie się dostać. Dobra, z przebojami, ale udało mi się dojść. To jest skrzynka. No ładnie. Jest siateczka elegancka. Są włókna przynajmniej na górze, a nie tak jak ostatnio musiałem wygrzebywać od spodu. I zaraz zacznę co nieco rozbierać i próbować coś wykombinować z tego. Dobra, może nie widać zbyt wiele, ale przystępuję do małej rozbiórki. No, ta siatka nie jest zbyt elegancka, ale potrzebna.
To żeby się trochę tutaj pokorzyło, to by się nic nie stało, no. Ale skoro zabezpieczone, nie ma co szukać problemu tam, gdzie go nie ma. No i taki jest teraz problem, że ile mam już tutaj w ogóle spawów zrobić? Nie wiem, czy nie przypadkiem 14, ale musiałbym zaraz to ogarnąć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nie 12. No to dobrze. Muszę zrobić 12 spawów to do siebie. I albo przyniosę sobie grzebek i tutaj wsadzę na spawy, albo się przeprowadzę do drugiej tacki, ale też takie były założenia, że kazano mi nowe spawy robić w osobnych tackach. Więc będę musiał zrobić tutaj jakby mały przeszczep, czyli wyprowadzić się tubą transportową stąd do nowej tacki. No i tam zrobić 12 spawów do siebie. No w tym będą 2 spawy na peak tile w to miejsce. Dobra. Trzeba powiedzieć, że nie ma jakiegoś tam hiperdramatu. Dobra, i prawdopodobnie ten dolna tacka to jest przyjście. Znaczy, przepraszam, dolna tuba. Kurde, nie widzę światła. Latarki. A jest. Dobra. Już widzę na 100%. Opisałem sobie tuby, teraz będę pamiętał. Naciągnę sobie taką tubę transportową. Skoro ona będzie gdzieś w tym miejscu, to tutaj zrobię sobie taką opiskę. To będzie wprowadzone już na nowej tacce. To się powinno skleić, po prostu może sobie latać, ale ważne, żeby tego nie zgubić, ponieważ tutaj będzie napisane, że to jest out. Out, proszę bardzo. Do szafy rakowej mam włożyć przełącznicę i tak naprawdę mógłbym te kable sobie stąd wyciągnąć, włożyć do tej przełącznicy i byłoby wszystko po ludzku, ale niestety całkiem sporo działa na tym kablu, bo tak naprawdę jeszcze raz, 2, 3, 4, 5 innych budynków plus tutaj, gdzie jestem, czyli 6 budynków musiałbym wyłączyć, żeby to zrobić tak naprawdę profesjonalnie, czego tutaj tak naprawdę nie wymagają tak do końca. Mamy się nawiązywać do istniejącej sieci. Ja to spróbuję zrobić jakoś zgodnie z moim sumieniem. O, dobrze trzymają. Dobrze, nie może narzekać. Aha, mogę wszystko rozwalać, ale zrobię srogą awarię. A tego raczej nikt nie chce. A nie jest to takim wymogiem. Aj, teraz, aj, kurwa. Przecież ja teraz muszę zrobić jedną rurkę w jedną stronę, drugą w drugą. O tym zapomniałem. Także, a nie chciałbym tych rurek skracać, ale jeśli to będzie potrzebne, to będę musiał ją skrócić. No, spinamy maksa. Dobra, straszną chałturę odwaliłem, bo sobie przechodzę tymi troszeczkę za długimi tymi tubami transportowymi, ale one się tutaj z tyłu w miarę ładnie wywijają. Jeśli mi wystarczy do spawania, to nie będę się przejmował tymi jajami. Gorzej, jeśli mi braknie. Dobra, no i musi tak być. Muszę sobie z tym poradzić. To mi ledwo wystaje z tej skrzynki. Mógłbym sobie tę tackę trochę opuścić, ale już to stawiam za ostateczność. Przypominam, że ta dolna tacka
obsługuje 6 budynków, więc muszę uważać co nieco. Jak trzeba będzie, to wyciągnę, ale na razie zrobię próbę ognia. Może się okazać, że to wystarczy. Spawarkę sobie wyciągnąłem, chociaż trochę za szybko. To mi sięga ledwo pod spawarkę i pod nożyk, więc no nie wiem, czy będę coś kombinował, ale poczekajmy jeszcze sekundę. Teraz muszę się skupić, żeby dobrze to przemyśleć, co mam do czego spawać. Co wam mogę jeszcze pokazać, to patrzcie, jak montują skrzynki. Przecież to ten wkręt jest już poza skrzynką. I zaraz ta skrzynka, podejrzewam, że mi się zwali po prostu na łeb. Tutaj te dwie jeszcze trzymają, ale podejrzewam, że jakbym dobrze pomajtał, to by to spadło. Tu jest ostra jazda bez trzymanki, jeśli chodzi o ten schemat, ale jakoś tam ogarniemy. Ja mam nadzieję, że tylko mi się to spotka na tych samych polach, co powinny. To jest dla mnie najważniejsze. Resztę się narysuje. Ale nie chciałbym już latać po tych skrzynkach i coś przerabiać, coś szukać, bo chciałbym, żeby to wypaliło za pierwszym razem. Spędziłem sobie z pół godziny jeszcze, żeby to jeszcze raz przetworzyć. Mam nadzieję, że jest dobrze. Jeśli nie, to ja nie wiem, jak ja to potem będę odkręcał, ale tu są takie przeskoki w włóknach. Wcześniej też jak robiłem, szary 7. A nie chcę mi się tego już sprawdzać, po prostu mam nadzieję, że będzie dobrze. Już się tak zburzdałem, że mi łeb paruje. Dobra, moment. Przyjścia. Biały 3,5 do turkuzu. Biały 3,5. Będę się mocno zastanawiał, jak jakiegoś włókna nie będzie, które będę potrzebował, bo tych włókien jest tutaj 12, a ja potrzebuję tak naprawdę wszystkie pospawać, więc jak coś nie wyjdzie, to się samo zweryfikuje. Jeśli coś popieprzyłem. Teraz biały 3,5 z przyjścia. No i kolejny. Różowy 3,5, szary 3,5 poszło i teraz pójdzie pomarańczowy 3,5 w żółty 3,5. Dobra, zrobiłem swoje połączenia. Schowam te, które idą na wprost i jeszcze będę musiał dorobić 2 piktile, które tutaj zasilą tą skrzynkę. A teraz spróbuję to włożyć, żeby potem plątało mi się mniej. Jest trochę taki za drugi. No, mogę sobie to podrównać nawet zaraz. To jest ta strona ładniejsza, ponieważ ona była domierzona, dorówna, a ta już taka ładna nie będzie. O kurde, zostało mi tutaj coś. No to pięknie. Ale co, nie za dużo mam tych spawów? Że jeszcze ten tutaj jest? Raz, 2, 4, 5. A, dobra. Tutaj jednej dziury nie użyłem. Dobra. Teraz to naprawimy, tylko że ten jeden mi został. A jak do tego doszło? Że mi ten jeden został? Skąd to się wziął? Ja pieprzę, ale jestem down, skończony. ale jestem ciul. Dobra, już tłumaczę. Włókno, którego potrzebowałem, nie było w moich wolnych włóknach, więc poszedłem sobie do klatki obok, na szczęście tylko garażem. Bez problemu tam sobie wszedłem. Gorzej miałem z wyjściem. Ale mój spaw znalazłem na tamtej tacce i tam potrzebuję to włożyć w rurkę i tutaj dopiero domierzyć to spawać, a nie ja przespawałem z tamtej tacki do tej. Dobra. I nie umiem tłumaczyć, bo wiecie jak jest. Mam z tym problemy.
Ale kiedyś będzie lepiej, obiecuję. I muszę z tej tacki całkiem przecież wycofać. Ja nie wiem, czemu się podnieciłem, że już to wyciągnąłem, jak przecież muszę włożyć tacki obok. No, ale może być. I teraz robię tutaj elegancki spaw jeszcze. Nie wiem, czy cokolwiek było widać, bo przestałem. Kurwa, nic nie było widać. Nie patrzyłem na ekran, czy coś było w ogóle widoczne, nieważne. Kasuj to. Mam pospawane już wszystko. 10 spawów na wprost i 2 tutaj na pigtail. Trochę tutaj porozwalało mi się, ponieważ ta jedna strona jest właśnie tak trochę krótsza. Ale zaraz jak to trochę ogarnę, to będzie dobrze. Problem z tymi tackami jest taki, że ja mam ich dużo, a nie mam do nich tych zatyczek, zasłonek, jak to nazwać, klapek. Więc wiele z nich jest gołych. Ale nieważne. Jak będzie trzeba, to będę coś kombinować, ale nie chciałbym wycinać z jakiegoś materiału dziwnego. Dobra, mam zrobionych 10 spawów na wprost i 2, które tutaj zostają na pigtailu. Teraz muszę tylko to trochę włożyć, trochę ogarnąć. A jak widać, te 2 najbardziej mi się tutaj zaplątały. Dobra, to jest jeszcze z tamtego kółka poprzedniego. To tutaj cały czas potrafimy wyskakiwać, ale póki nie włożę tych zapasów, to tak będzie. Tu mi się świeci latarka z tamtej klatki. Dobra, ale okna są niepoplątane. Na pewno nie na tyle, żebym je miał problem włożyć. W międzyczasie nagrałem sobie kilka pewnych scenek z filmu instagramowo-tiktokowego. Dobra, wkładam, bo zaczynam się z tym, tak powiem, grzebać już którąś godzinę. A chciałbym jeszcze przynieść przełącznicę i do raka ją wstawić. Dać kawałek peszla i dać też 2 patchkoldy, żeby to było gotowe na uruchomienie. Dobra, plan minimum zrobiłem. Teraz muszę trochę posprzątać narzędzi, spawarkę zanieść, przynieść przełącznicę i zamontować ją w tej szafie ze splitterem. No bo tutaj mam panel. Mam już włożone do niego splittery 2, tak jak jest to zaplanowane. Po prostu będę musiał go przykręcić do tej szafy rack. Następnie patchcordami wpiąć się do tej skrzynki i to będzie wszystko. Nie wziąłem teraz sobie peszla ani patchcordów, bo miałem ze sobą 2 skrzynki i spawarkę niepotrzebnie ze sobą niosłem. Jak przecież jeszcze idę do jednego budynku obok i tam będę musiał tylko zrobić 2 spawy tylko na końcu. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. Standardowy kluczyk instalatorski 1333. To jest mój ostatni punkt. Tutaj na szczęście wyciągam włókna, robię 2 spawy na pigtail. Potem wkładam tą przełącznicę do tego raka. Jakąś ją zawsze pomieszczę, zawsze się mieszczą. No i może uda mi się jeszcze zamontować te patchcordy w tej skrzynce i w tamtej. Jeśli chodzi o włókna, to nie ma za bardzo czym szastać. Ale idealna jest ta szafa w roli stolika. Zostało mi tylko to trochę przypakować i zamykać. Już włożone, 2 spawy zrobione, teraz tylko to z powrotem jakoś zawinąć.
No i dobra, jakoś tam podwinąłem w okrąg taki górny. Idę zanieść spawarkę, przyniosę jeszcze peszel, 2 patchcordy. Od razu sobie wepnę, bo prosta piłka, najgorsze to, że muszę tam pójść. No, panel przykręcony. W środku są 2 splittery, niestety steelboxy, dlatego to tak trochę brzydko wygląda. 32 i 8. Do tej pory instalatorzy mieli zarąbiście, bo te splittery stare były wpięte od razu do mieszkań. Nikt nie musiał wchodzić, nawet kluczy do tego nie mają. Przeciągnąłem sobie te 2 patchcordy w peszlu od skrzynki do skrzynki, także zamykam ten bajzer i spadam stąd. Jutro fajnie byłoby te sygnały pouruchamiać, póki mam klucze. Aż mi się nóż rozwalił. Tak naprawdę jest to zwyczajny nóż, taki za kilkanaście złotych, nie wiem, może 10 zł kosztował. Także swoje przeżył. Będę musiał się tylko zaopatrzyć w jakiś nowy. No z takim obrzynem nie będę chodził, on tak naprawdę spełnia swoją rolę, a teraz jest nawet bardziej poręczny, ale jak przyjdzie czas, to będę musiał sobie coś kupić. Wracam teraz do poprzedniego budynku i tutaj ciekawostka, można obstawiać. Zostawiłem stolik w serwerowni, ale drzwi przejściowe na dole, do których nie mam klucza, zablokowałem sobie śrubokrętem małym i zobaczymy, czy to teraz przetrwało godzinę ponad. Na żywo, bez oszukiwania. No oczywiście, że nie przetrwało, patrzcie. Śrubokręta nie ma, drzwi zablokowane. Co za dziady zasrane, że tak powiem. No, chyba właśnie sobie drzwi zatrzasnąłem. Jakbym pociągnął, a nie popchnął, to możliwe, żeby nie było tak. Teraz nie mam ani śrubokręta, ani dostępu do stolika. I takim fatalnym zakończeniem kończy się ten film.